Jak niedziela to? Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj będę chciał założyć poliuretany do wózka, tylko te co są do wózka. Mało czasu dzisiaj mam na pracę, po prostu chcę zrobić cokolwiek, więc bierzemy się za robotę. Tulej na sucho nie wrzucamy, chyba, nie, no nie wrzucamy, bo będą skrzypieć. Jest smar w zestawie. Wiem, o czym myślicie. Dlaczego mam tylko jedną skarpetkę? Malowałem dzisiaj dom i wylała mi się farba. I w ramach tego oszczędności, że dopiero jutro idę zrobić pranie i mam tylko jedną parę skarpetek w zapasie, no to nie zakładałem nowej, świeżej pary skarpetek i chodzę tylko w jednej cały dzień. A jeśli nie chcieliście wiedzieć tego, to może się zastanawiacie, dlaczego mam plaster na środkowym palcu. Bo wczoraj myłem podwozie tego samochodu i tam wystawała taka blaszka i się wbiła pod mój paznokieć. A tak serio to możecie się zastanawiać, dlaczego poliuretan? I to jest bardzo dobre pytanie. Poliuretan przede wszystkim dlatego, że przede wszystkim dlatego, że jest łatwo go montować. W tej chwili zajęło mi to około pół godziny, żeby zmontować wszystkie 7 tulei na tylnym wózku. Poziom trudności montażu poliuretanu kontra zwykłych tulei metalowo-gumowych, standardowych, ja nie mogę.
naprawdę broniłem się przed zakupem tego poliuretanu, w ogóle poliuretanu, nie że konkretnie tego, ze względu na twardość. I powiem Wam, że nigdy wcześniej nie dotykałem poliuretanu tak naprawdę. Natomiast on jest elastyczny, z nim się nic takiego nie dzieje. To nie jest tak jak myślałem, że to jest dosłownie kawałek plastiku. To jest takie gumowate. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o poliuretan, to może koszty. Jest o 200 zł droższy zestaw wszystkiego na tylną oś, łącznie z tulejami na łączniki stabilizatora, gumy stabilizatora i wszystkie wahacze, jakie tylko są. To wszystko kosztuje 1045 zł. Z metalowo-gumowych i chyba bez łączników kosztuje 200 zł. Taniej, czyli 850 powiedzmy. Ale mogę się mylić i może to być z łącznikami. I tutaj roboczo godzina, jakby się ją policzyło, robiąc to dla klienta normalnego, to tak naprawdę może się okazać, że wyjdzie taniej zrobić to na poliuretanie wszystko. Bo jest po prostu, no w głowie się nie mieści naprawdę. Powiem Wam, że broniłem się, bo myślałem, że to będzie dużo trudniejsze i będzie twardsze i tak dalej. To jest samochód mojej mamy, więc nie chcę, żeby ona jeździła autem, które po prostu nie amortyzuje. Natomiast okazuje się, że byłem w błędzie i to naprawdę będzie wszystko w porządku. To auto i tak ma sportowe zawieszenie, w sensie, dobra, MTS-a ma. A niektórzy hejtują, niektórzy lubią. Ja akurat do zwykłych MTS-ów nic nie mam. Miałem je kiedyś na Golfie GTI, bardzo fajnie jeździły. Później miałem je na E46, na którym nie za dobrze jeździły, ale na tym E46 po przełożeniu jeździły dużo lepiej. Różnica między tymi dwoma E46, jeden był na fabrycznym sportowym zawieszeniu, drugi na fabrycznym zawieszeniu i na serio jest odczuwalna różnica. W tym aucie to się dużo lepiej zachowuje. Coś jeszcze? W Jetcie miałem MTS-a, tylko że tutaj już gwint i tam super to działało. Naprawdę fajnie, nie było zbyt twardo ani nic. Może z poliuretanami teraz będzie gorzej. Myślę, że jak wszystko będzie skończone, to zrobimy taką jazdę próbną. Teraz, co się działo w tygodniu, może Wam opowiem z tym samochodem. Skończyłem robić tył samochodu, pewnie teraz lecą Wam zdjęcia, tam gdzie zawieszenie było i pokazuję Wam zdjęcia od samego początku. Jakby po rozebraniu wszystkiego okazało się, że tam jest dużo więcej korozji niż myślałem na początku. Wszystko zostało oczyszczone, okazało się, że są już dziury. Więc trzeba było trochę powycinać, trochę powyklepywać elementów, trochę pospawać. Po czym wszystko zostało oczyszczone i zalane. Pierwsza rzecz to użyłem Forsza L237 Coroplex i wszystko pomalowałem po oczyszczeniu szczotą drucianą do gołej blachy. Pomalowałem tym Forszem wszystko i powiem Wam, że 2 dni później znowu była rdza. Więc znowu wszystko musiałem zedrzeć i pomalowałem to podkładem do łodzi, do jachtów, nie wiem, takim okrętowym. I w tej chwili po paru dniach i myciu nic się tam nie pojawia. To zrobiłem. Zrobiłem próg prawy, który wyszedł bardzo fajnie, bardzo łatwo. Dałem radę odciąć, odpunktować fragment progu, wypiaskować go i przyspawać z powrotem. Super robota, bo nie musiałem nic klepać. A dałem radę wszystko tam od spodu wyczyścić. Kawałek blachy musiałem odciąć, odgiąć, wyczyścić pod spodem, zapodkładować podkładem. Bodywork Primer od Nowola. To jest Novol for Classic Car i ja jestem z tego bardzo zadowolony. Później sklepałem z powrotem, przyspawałem i zaspawałem całą resztę. Jakby jest zabezpieczone na tyle, na ile się dało. Na pewno plusem jest to, że oczyściłem tą rdzę. Z drugiej strony myślałem, że będzie bardzo podobnie, natomiast pewnie jak widzicie po zdjęciach jest dużo gorzej. Tam będzie trzeba spawać podłogę. Dziś niedziela, więc nie będę ciąć, spawać i klepać i tak dalej. Stwierdziłem, że robię inne rzeczy, które mogę. Jutro plan dnia to będzie wszystko masą STP od spodu zrobić i mieć możliwość przykręcenia wózka.
i dyfra i tak dalej. Dyfer może do wózka nawet wleci dzisiaj, jeżeli w 30 sekund znajdę śruby. Jeżeli nie, to wleci, to się stanie jutro. Nie, jutro, jak wyschnie wszystko, nieważne. A próg będę robić i zdecydowałem, że kupię reparaturkę, żeby odtworzyć ten próg zewnętrzny, ze względu na to, że tam z pół metra dosłownie trzeba by klepać i to jest trochę dużo. Podobnie jak z poliuretanem i metalowo-gumowymi, tutaj chodzi o efektywność, czyli mogę albo to klepać przez kilka godzin i liczyć za kilka godzin roboty. Wow, właśnie widzę mysz, która się pionowo w dół. Nie wiem, czy to zobaczycie. Ach, uciekła. Usłyszałem, nie uciekła. Co? Bardziej się opłaca czasowo. Po pierwsze będzie szybciej, po drugie będzie tak samo albo i taniej kupić tą reparaturkę i wykorzystać. Niestety do E4, 6, do kompaktów i do coupé nie mogę znaleźć w ogóle nigdzie reparaturek, ale od sedana kupię i będzie pasować przynajmniej ten fragment, który potrzebuję, bo nie potrzebuję tego przy drzwiach, tylko potrzebuję tego od samego spodu. Czy coś jeszcze? Dziękuję bardzo za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji. Dajcie znać, jakie macie problemy ze swoimi samochodami. Może jeździcie na poliuretanach i coś o nich powiecie. Trzymajcie się i do następnego. Hej!